Cześć, mam na imię Natalia i uciekłam z domu. We drive straight as an arrow flies. Nowhere to be, no dreams to chase tonight. We've got time to waste, let's waste it. Patrz w danym momencie. Na szczęście jest gdzie wyjść. Ten film powinien zaczynać się tak. Cześć, mam na imię Natalia i uciekłam z domu. To jest zaledwie czubek góry lodowej, a raczej góry śmieci. To znaczy nie do końca śmieci, bo to doskonałe stare belki. I wiadomo, że dziś to już panie takich nie robią. Ale faktem jest, zachciało mi się remontu, a teraz siedzę na górze gruzu, belek i stuletniej słomy. A to dopiero początek. Pieska bardzo się cieszy, bo tyle się dzieje, tyle nowych patyczków. Wszystko pachnie najpiękniej drewnem i mumią myszy sprzed co najmniej 100 lat. Myszki tam były? Trochę mniej urocze elementy, których aktualnie się pozbywamy, to na przykład płyta paździerzowa z lat 80. Chociaż przyznać trzeba, jest niezniszczalna. Nasz dom ma około 100 lat. Jest typowym wiejskim drewnianym domem z Bali, uszczelnianym słomą, gliną i mchem. Od mchu właśnie bierze się nazwa takiego naturalnego uszczelniania, zwanego mszeniem. Pomiędzy belkami są warkocze słomy owsianej, a na to glina. Kawałek słomy zawijało się na pół, wtykało tak w ścianę i jak widać od wierzchu przyklejało gliną, żeby to się nie sypało i trzymało na miejscu. Tyle lat ma, a jak nowe. I teraz wiem, że mnóstwo ludzi zostawia sobie takie gołe ściany i wygląda to przepięknie, niezwykle malowniczo, ale oryginalnie one zazwyczaj nie były i nie miały takie być. W chałupach wiejskich na belki przybijano maty słomiane, a na nie narzucano tynk. Nie zdecydowałam jeszcze, czy zostawimy którąś ze ścian odsłoniętą, czy wszystkie po remoncie schowamy. To, jak się mówi, wyjdzie w praniu. Póki co wszędzie jest chaos i hałas. Tym bardziej trzeba docenić ten łód szczęścia, który sprawił, że w dni, na które umówiłam najgorsze roboty, było ciepło i miałam gdzie uciec. Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego nie chcę już mieć foliaka. Oczywiście, że producent zapewnia, że jeżeli się odpowiednio założy folię, to się wcale nie dzieje. Ale wiecie co? No nie wydaje mi się, żebyśmy ją założyli nieprawidłowo. Ona po prostu się rozdziera.
i zapada. I dlatego w tym roku to nie to, że jestem wrogiem foliaczka, ale zamieniam go na tunel z poliwęglanu, taki, który będzie sztywny i mam nadzieję przetrwa dłużej. To znaczy ten by pociągnął jeszcze jeden sezon, myślę, ale jest taki poszarpany, ma dziury wszędzie, że chyba nie chcę. Chyba już wolę za jednym zamachem po prostu zrobić tak, jak zrobić. Chcę, szczególnie, że i tak mam wielkie plany na zmiany w ogródku. No ale za to w foliaczku, spójrzcie, wychodzą już tulipany, które tutaj w akcie rozpaczy po prostu zadołowałam. A było to tak, że kiedy przygotowywałam tulipany, to zapomniałam o całej skrzynce. To znaczy miałam takie wykopane, które chciałam potem gdzieś wkopać i zapomniałam o niej. I znalazłam ją w ostatnim możliwym momencie. Więc jedyne co pozostało, to zrobić to. Czyli wsadzić je wszystkie do doniczek i mieć nadzieję, że przeżyją. Przeżyły. Postanowiłam na razie dać sobie spokój z foliakiem, bo nie do końca jestem pewna, co jest dobrym wyborem. Czy zdjąć teraz folię i pozwolić, żeby deszcz padał na ziemię, która tam jest, ale ryzykować, że jeśli przyjdą przymrozki, to zmrozi wszystko w środku, czy jeszcze poczekać, żeby tam było cieplutko i żeby co ma wyrosnąć, wyrosło szybciej, a potem zdejmować folię. Nie wiem. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to z miłą chęcią przejmę wszystkie sugestie. Tymczasem postanowiłam zająć się totalnie zapuszczonymi grządkami podniesionymi, które są obok foliaka. Tak to niestety wygląda, jak się ma grządki praktycznie na łące, pod lasem i nie jest szczególną entuzjastką pielenia. Na maksa szybko to zarasta. Jak macie jakieś porady, co robić, żeby tak nie zarastało, to również chętnie przyjmę. Ale wiecie co, ja też nie robię jakoś strasznie dużo. Po prostu wyrywam takie najgorsze kępy tego zielska, tej trawy i na to wsypuję kompost. Tutaj pójdzie dosyć gruba warstwa, bo w tamtym roku nie było tu dużo kompostu. I tyle. Mam nadzieję, że on po prostu zdusi te chwasty, które rosną. Ale pewności nie mam. Pyszne. No proszę. Co tu się uchowało jeszcze z ubiegłego roku? Marchewka. No i taka to historia.
Powiem wam jedno. Nawet nie mogę przysiąść na płotku, bo... Nawet nie mogę przysiąść na tym płotku, bo on już się ledwo trzyma. Powiem wam jedno. Momencik. Bardzo bym chciała w tym momencie powiedzieć, no i gotowe, ale tak naprawdę to jest czubeczek góry lodowej, zwanej wiosną w ogrodzie. Tu jest jeszcze na maksa dużo roboty. 8 skrzynek, to jest 8 taczek kompostu, które muszę tutaj przytargać sama. A poza tym nie wiem, czy te grządki będą tutaj w takiej formie, w takim miejscu. Myślę, że chyba właśnie tutaj postawię ten tunel nowy, który chcę sobie sprawić. Zamiast foliaka, tam będą grządki, tu będzie tunel. Wszystko ma być inaczej i trochę muszę sobie poukładać w głowie, jaka ma być kolejność zdarzeń, bo chwilowo czuję się przytłoczona tym, że wszystko jest zarośnięte. I tej pracy jest naprawdę strasznie dużo. Ale nie przejmujmy się. Każdego marca jest tak samo. Ej, uwierzycie w to? Taczka jest taka. Prześwit jest taki. Może gdybym jak Han Solo próbowała przejechać pod kątem, to by się dało. Nie wierzę. To chyba nie jest mój dzień. To mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się ma, co się nie lubi. Wiesz, bajka? Dlatego trzeba zlikwidować te skrzyneczki, moja droga.